Cześć i czołem. Na samym początku chciałem powiedzieć, że nasz dzisiejszy bohater, czyli Lori, nie jest zwierzęciem domowym i w żaden sposób nie zachęcam Was do zakupu, wręcz przeciwnie. Nie jest to zwierzę, które nadaje się do trzymania w domu. Cześć Paulina. Cześć Kamil. Zapewne się spodziewałaś jakiegoś lisa tutaj, co? Tak, właśnie dobrze, że nie mówiłeś o lisie, że na tym wstępie, że nie zachęcasz do zakupu lisa. Ja też nie zachęcam do końca do zakupu lisa, ale nie chodziło tu o mnie, tylko o tego zwierzaka. No właśnie, a wiesz co to jest? To jest Lori. Lori, właśnie. Bobby. Bobby, bo to jest jego imię i jest to Lori Kukang. Tak się nazywa ten gatunek. No jest to zwierzątko, które często jest mylone z lemurami albo jakimiś leniwcami przez swoje powolne zachowanie. No właśnie, a czemu jest mylony na przykład z lemurami? No po pierwsze, że posiada bardzo podobne umaszczenie, duże oczy. Z leniwcami, no ponieważ jest bardzo powolny, ale tak naprawdę nie jest to nawet lemuriowate zwierzę, tylko z gatunku lorisowatych. Wyróżnia go właśnie coś takiego jak czarna pręga, która tutaj idzie przez cały grzbiet. No i rzecz charakterystyczna typowo dla niego, ma 5 palców, każdy zakończony paznokciami i kciuk przeciwstawny. Tak. Czyli tak my, zupełnie tak samo. No jest bardzo powolnym zwierzakiem. U nóżek na przykład ma drugi palec z pazurem, Tak, widzę który go może się właśnie. wbijać i utrzymywać równowagę. Myślisz, że jest mu teraz wygodnie? No, myślę, że teraz jest mu wygodniej, jak go głaskasz. Lori akurat mają taki system obronny. Jeżeli czują się zagrożone, zaczynają podnosić Ręce łapki do góry. Tak, I to jak... wcale nie jest urocze i słodkie, tylko możemy się martwić o nie w takich sytuacjach. No właśnie, na internecie pojawiło się wiele filmików z tym, jak Lori głaskane tutaj podnoszą ręce do góry. Zademonstruj. Właśnie tak, jak bandyci. No niestety to jest oznaka stresu u tego zwierzaka, a Lori posiada tutaj na łokciach gruczoły jadowe. Może nie do końca jest to jad, tak wszyscy myślą, nie jest to neurotoksyna, tylko jest to białko FeLD1, dokładnie takie samo jak kot domowy zawiera w ślinie. To po czym my dostajemy alergii. No właśnie, ma też te kiełki, którymi potrafi mocno zranić i jeżeli ta wydzielina z jego gruczołów łokciowych dostanie się do śliny, wtedy powstaje coś w rodzaj alergenu, który może ludzi mocno uczulić, jeżeli by był jeszcze wbity w nasze ciało. No i przez to, że dzieje się bardzo okropna rzecz, ponieważ zwierzę przez to, że jest tak piękne, tak słodkie, widzisz, wiele osób chce trzymać je w domu jako swoje pieszczochy, swoje zwierzątka domowe. To działa na jego niekorzyść. Na jego niekorzyść. Handel tymi zwierzętami jest na ogromną skalę. I Przede wszystkim mu zęby, tak? tak, To przede też- wszystkim handel nielegalny, no i właśnie ząbki, kły zostają mu wycięte i robią to naprawdę w makabryczny sposób, cążkami do paznokci, żadnego znieczulenia, żadnych warunków higienicznych. 90% zwierząt po tej operacji po prostu pada. I są to zwierzęta, tak, które strasznie się stresują. Biedne. A powiedz, gdzie żyją? Gdzie jest im dobrze w warunkach naturalnych? Aha, Lori zamieszkuje dokładnie 8 gatunków tego zwierzaka. Zamieszkuje południową Azję, tak jak Laos, Kambodża, Tajlandia, Indonezja, część Filipin, nawet Indie. No i w tamtych warunkach powinny mieszkać. Ja tu zaznaczę, żeby nie było jakiegoś hejtu ze strony internetu. Dzisiejszy filmik nagrywamy w Czechach. Wyjechaliśmy kawałek, ponieważ tutaj akurat nasz Lori był dostępny. Dostępny jest tylko ze względu na to, że został odebrany przemytnikom, którzy starali się nielegalnie zwierzaka sprzedać. No, ma już swojego opiekuna, który zapewnił mu dobre warunki bytowe. Niestety musi przebywać w tym momencie nie w naturalnym środowisku, a w naturalnym środowisku większość lasów w Kambodży, Wietnamie, no niestety zostaje wypalanych, wykarczowanych, no i przez to populacja Lori jest praktycznie na wymarciu. Dobrze, to co jedzą te zwierzaki? Bo Lori- ma tutaj banana, więc chyba mu dodam. Tak, możemy mu podać banana. Lori dokładnie tak jak człowiek, jest wszystkożerne, lubi jeść owoce, czasem dostaje gerberka, czasem banany, pomarańczki, mandarynki, ale rzecz, która może niestety niektóre osoby... Mlaska. Niektóre osoby może obrzydzać, coś takiego jak karaczany, mączniki, czyli takie duże larwy. Ale jest to naprawdę fajne, jak on bierze i w tych łapkach trzyma. Jak żukosoczek, tak. Tak. No ale rzecz, o której też mało osób ma pojęcie, jest to zwierzę nocne. I dlatego dzisiaj nagrywamy dość późną porą ten materiał, ponieważ Bobby obudził się całkiem niedawno, zaczął oczka swoje przecierać, już je otworzył, no i teraz stał się głodny. Po nakarmieniu za chwilkę powinien rozrabiać. A rzecz, którą tutaj fajnie Paulina dodać, że jest to zwierzę stadne, ale ono się łączy w taki sposób, że jest jeden samiec i są samice. Czyli ma taki harem. A, okej.
przyjemnie. Czyli nie ma ziomeczków, tylko takie koleżanki. Tak, Dobrze, lubi okej. koleżanki, ale bardziej preferuje, to w okresie godowym, ale bardziej preferuje jednak nocne, To samotne brzmi życie. jakby był takim totalnie, wiesz, badass zwierzęciem, a popatrz na niego, jest tak słodki. No i właśnie przez to, że jest taki słodki, patrz co on robi teraz. Jakie to jest kochane. I strasznie w Indonezji i w Japonii jest popularne małym dzieciom kupowanie tych zwierzątek. U nas jak Okej. chomiki po prostu by trzymali je, by się nimi bawili, bo te zwierzątka po wyrwaniu zębów nie są w stanie zrobić krzywdy. No i przez to doprowadzili do praktycznie wymarcia tego gatunku. Dlatego jeszcze raz wszystkich mocno przestrzegam przed możliwością zakupu takiego zwierzaka. Powiedz mi, jak wygląda w takim razie rynek sprzedaży takiego zwierzaka? Czy to jest łatwe do znalezienia, czy jakie są ceny? Bo wydaje mi się, że to jest dosyć ciężka sprawa. I jest ciężka sprawa, jeżeli chodzi o rynek azjatycki, no to tego faktycznie jest tam więcej. Przechadzając się ulicami Bangkoku, miasta grzechu, no to tam można spotkać praktycznie na każdej ulicy wieczorem dziewczynki, które chodzą z małymi lori, za 500 bahtów można sobie z takim zwierzakiem zrobić zdjęcie. No i Okej. też próbują maluchy sprzedać. Niestety mało ludzi wie o tym, że posiadanie lori w większości krajów na świecie jest przestępstwem. I u nas wiąże się to z dużymi sankcjami prawnymi, no tak jak przy przemycie zwierząt, to może być pozbawienie wolności na kilkanaście lat nawet. To znaczy, to bardzo dobrze, że jest jakaś kontrola. Tak, dobrze, natomiast cały czas kwitnie rynek nielegalny i również Czarny w Polsce. Tak, na internecie można znaleźć masę ogłoszeń, tam nie wiem, od 3 do 30 tysięcy złotych. Natomiast mogę Was zapewnić, że nie ma czegoś takiego jak hodowla lori w Polsce. Jeżeli byście się na coś takiego natknęli, jest to 100% fake. Nigdy w życiu jeszcze nie udało się loriego rozmnożyć w sztucznych warunkach, także każdy lori, którego ktoś posiada na świecie, no świadczy to jednym. Został odłowiony w naturalnym środowisku. Oznacza, że każdego loriego, którego ktoś posiada, ktoś musiał go zabrać z jego domu, zamknąć w klatce. Więc nigdy nie będzie to zwierzę oswojone, tylko jest to zwierzę przystosowane do obecności człowieka. I trochę Tak. cierpiące. Natomiast jeżeli ceny loriego są potężne, no Po nawet prostu to nie warto. nie Skrócie, warto. Nie warto. Jest Jesteś po prostu bezcenny, bezcenny. słyszysz? Większość lori niestety padło ofiarą wojny w Wietnamie i wyginęło podczas wypalania lasów. Natomiast większość osób powinna zdać sobie sprawę, że chcąc posiadać takie zwierzę, no niestety jest to tak jakby ich zabrali z domu i zamknęli gdzieś tam w klatce. Ale widzę, że bananka cały czas od ciebie wsuwa. Tak, bananka to... I mnie bardzo cieszy zdecydowanie. jedna rzecz podczas nagrywania Paulina tutaj, bo się bałem, żeby nie zrobiła się taka sytuacja, że on faktycznie pokaże te rączki nam, Tak. albo zacznie się stresować. No jest... Wydaje się dosyć szczęśliwy, wisi do góry nogami je banana, więc wydaje mi się, że no. wszystko jest w porządku. No ja mam wrażenie, jakby tutaj Ferbi z nami było. Nie wiem. Jest bardzo ciekawski. Zawiesza wzrok na mikrofonie, na aparacie, na różnych tutaj osobach, które się znajdują z nami. No właśnie, jest bardzo zainteresowany światem dookoła. A jeszcze chciałem Ci dodać, jak ciężko one się rozmnażają ogólnie w naturze. Mniej więcej 13 do 18 miesięcy trwa ciąża, czyli 2 razy tyle u człowieka. Samica rodzi zazwyczaj jedno, bardzo rzadko Właśnie 2 miałam młode. spytać, jedno tylko. Tak. I dopiero mniej więcej po 2 latach zostają aktywne na tyle, żeby mogło dojść do następnego jakiegoś rozmnażania. Natomiast 90% małych nie dorasta w wieku dorosłości. Wiesz, mnie strasznie cieszy, że możemy tutaj z nim obcować, że on tak wspaniale się zachowuje. Jedynie pozostaje mieć nadzieję, że ludzie przestaną te zwierzęta traktować jako maskotki domowe, ciągną po troszkę rozumu i uda się uratować ten gatunek. Ma piękne, duże oczy. Dokładnie tak w bajce o czerwonym kapturku, że mam takie duże oczy. No właśnie, a oczy ma takie duże, ponieważ jest to zwierzę nocne. Żeby cię widzieć w nocy. Właśnie. I dlatego, tak mówiłem wcześniej, obudził się niedawno, bo on cały dzień śpi zwinięty w kłębek, przykryty swoimi materacykami, właśnie tak jak tutaj są. Przykrywa się nimi i śpi. I jak się obudzi tak 19-20, coś poje, no to cała potem noc właśnie chodzi, maszeruje, wspina się, drabinki, statywy. No 7 światów z nim tutaj Kolejny jest. argument, żeby go nie mieć w domu po prostu, No bo właśnie. w nocy nie śpi. I przez to też giną, ponieważ dzieciaki myślą, że jest to zwierzę normalne, takie za dnia, że się nim pobawią, zaburzają jego cykl dobowy, przez co zwierzę automatycznie pada. Będę płakać, Kamil, przestań już. Powiedz mi, czy to niewinne, malutkie zwierzę jest w stanie ugryźć człowieka tak, że coś by nam się stało?
No akurat ten maluch nie miał wyrwanych zębów, co mnie bardzo cieszy, że nie przeżył tej makabrycznej sceny i nie zaznał okrucieństwa człowieka. Tak jak mówiłem, no nie jest to do końca jad, jest to alergen. Jeżeli ktoś byłby uczulony, no to można by dostać wstrząsu anafilaktycznego. No najbardziej narażone będą w tym przypadku małe dzieci. Okej. Więc ze względu na to właśnie w Azji usuwają im te ząbki. O, teraz mu te ząbki widać, jak je właśnie tego bananka. A czy w naturze mu się przydaje? Te ząbki? Tak, ale ogólnie ta zdolność. Zdolność z jadem, tak? Przydaje mu się, ponieważ jest to jego system obronny w naturalnym środowisku. No odstrasza tak większe gryzonie, jeżeli coś na niego chce zapolować. Paulina, jak się przed chwilką dowiedziałaś, łapki w górę u Loriego jest to oznaka przerażenia. U nas nie jest oznaka przerażenia i byłoby fajnie, jeżeli tutaj użytkownicy zostawiliby po sobie faktycznie pokaźną ilość łapek w górę, żeby ten materiał rozszedł się troszkę po internecie, żeby ludzie dowiedzieli się, jaka jest prawda z tymi zwierzakami. Gorąco Was zachęcam do odwiedzenia kanału również Pauliny. Gdzie Zapraszam. znajdziecie? Czekaj. Coś znajdziecie. Gorąco Was... Gorąco! Czekaj, Kamil was gorąco zachęca Gorąco Was zapraszam. do Tak. odwiedzenia mojego kanału, na którym też jest Kamil i reagujemy tutaj na tego zwierzaka z jeszcze dodatkowym gościem. Tak. I jeszcze raz mocno przestrzegamy przed zakupem Loriego. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa. Pa, pa!